Pierwszy raz o tym, że coś zdrowotnie niepokojącego dzieje się w Chinach, usłyszałem pod koniec 2019 albo nawet w listopadzie, gdy byłem na takiej wizycie studyjnej na Uniwersytecie w Tübingen. Tam mam swoich współpracowników i przyjaciół, z którymi robię badania. I tam też przyjeżdżają Chińczycy, są postdocy i miałem to jakby z pierwszej ręki, że coś jest na rzeczy. Tyle, że oczywiście nikt nie wiedział, co się z tego rozwinie. Jeden z moich współpracowników, kolega, profesor, miał takie bardzo czarne myśli na ten temat. I prawdę mówiąc, my się z tego śmialiśmy wszyscy, że przesadza. Wyszło na niego, zupełnie wyszło na niego, ale nie przypuszczałem, że pójdzie to aż tak szerokim torem, jak niestety poszło. Kiedy informacja o koronawirusie dotarła do Polski i zaczęto po raz pierwszy mówić o nauce zdalnej, jechałam sobie tramwajem jeszcze wtedy na uczelnię. Na razie perspektywa nauki zdalnej była niepewna i myślałam sobie, że najwyżej, jeśli rzeczywiście zostanie nauka online wprowadzona, to może na 2 tygodnie, może na miesiąc. I żegnając się z Uniwersytetem Ekonomicznym i Uniwersytetem Jagiellońskim, byłam pewna, że będzie to tylko i wyłącznie przejściowa, krótkotrwała kwestia. Jak widać, myliłam się i w domach zostaliśmy na dłużej, ale pierwotnie byłam pewna, że szybko uda się opanować sytuację. Pamiętam to bardzo dobrze, dlatego że ja akurat miałam w tym czasie jechać do Stanów Zjednoczonych na uczelnię w St. Louis i później do San Francisco, więc byłam już w zasadzie spakowana i wszystko, losy tego wyjazdu toczyły się, jakby nie został odwołany i też zastanawiałam się, co mam zrobić. Ale był to moment, w którym ówczesny prezydent Trump zamknął granice, więc pamiętam chyba nawet te daty, dlatego że ja miałam wylatywać 15, a 13 marca już zostały zamknięte granice. Siedząc tutaj w Tarnowie na fotelu czy w domu, prawda, to jeszcze sytuacja przynajmniej dla mnie nie wyglądała bardzo tragicznie. Tragicznie zaczęła wyglądać, gdy się okazało, że gdy zakażenia w innych krajach Unii Europejskiej i na świecie zaczynały naprawdę lawinowo rosnąć. Wykazywały już powiedzmy charakterystyczny wzrost właśnie zakażeń, powiedzmy pandemiczny. To wtedy. Natomiast jeszcze rok temu, będą w styczeń, luty, tośmy na uczelni i prywatnie też myślę, że jeszcze nie mieli świadomości, gdzie dojdziemy. Od samego początku, gdy docierały do nas informacje z Włoch, bo tam było najniebezpieczniej i sytuacja była najbardziej zaogniona, jeżeli chodzi o epidemię koronawirusa i stan jeszcze przed pandemią światową, już wtedy czułam obawy i tak naprawdę strach przed zachorowaniem tych osób, które są najbardziej narażone na koronawirusa, czyli osób starszych. Oczywiście swojej rodzinie najbardziej te obawy znajdowały wyraz. Aczkolwiek już wtedy było wiadomo, że nasz świat się zmieni. Nie było wiadomo, że aż tak bardzo, ale już wtedy były pierwsze sygnały tego, że musimy przygotować się na naprawdę spore zmiany i że może być niebezpiecznie. Myślę, że większość z nas miała takie przeświadczenie, że nas to trochę nie dotyczy, przynajmniej na razie nas to nie dotyczy i życie toczyło się swoim tempem, także przynajmniej takie były początki. Oczywiście później w bardzo krótkim czasie zweryfikowało to życie. Natomiast my staraliśmy się działać i planować sobie wszystko tak, jak do tej pory, bez żadnych większych zmian, mając nadzieję na to, że ta sytuacja nas aż tak mocno nie dotknie. Była taka narracja, że to są 2 tygodnie ferii, bo większość prowadzących po prostu powiedziała, że nie ma zajęć, a nie jakoś dawali nam jakieś zadania, czy tanki, czy coś tam, tylko po prostu odwołane, więc ferie, a dla mnie ferie się dopiero wtedy skończyły trochę później, była jeszcze sesja poprawkowa. Na pewno cały czas było takie podejście, że to się za chwilę skończy
że właśnie przez chwilę poczytamy właśnie coś samemu w domu, napiszemy jakiś konspekt z tekstu, wyślemy to, ale że to już jest niedługo. Pamiętam, że mieliśmy od samego początku zapowiedziane kolokwia po tych 2 tygodniach i wszyscy mieliśmy właśnie takie podejście, że to się za chwilę skończy. Pierwsze reakcje na decyzje ministerstwa, to oficjalne oczywiście, na temat, czy związane z wytycznymi, jakie uczelnie mają przyjąć, uczelnie wyższe, szkoły podstawowe, prawda, i cała, można powiedzieć, cały ten pion edukacji na różnym poziomie w państwie, no były oczywiście związane z obawami. To jak w każdej nowej sytuacji, to chyba nie jest nic dziwnego, prawda? Jak sobie poradzimy, jak to zorganizujemy, prawda? Jakie są narzędzia, jak zareaguje na to no, ta część, powiedzmy, administracyjna uczelni. Mieliśmy pewne plany dotyczące wydarzeń, które realizowaliśmy jako samorząd studencki na Uniwersytecie Jagiellońskim i z dnia na dzień dowiedzieliśmy się, że całe to wydarzenie niestety musimy odwołać, łącznie z tym, że w dzień, kiedy ta informacja się pojawiła, na godzinę przed tą informacją mieliśmy zaplanowany seans kinowy. To wydarzenie nazywało się Studenckim Tygodniem Sztuki i dosłownie musieliśmy osoby, które były zapisane na to wydarzenie, poprosić o to, żeby opuściły kino w trakcie spektaklu. Także no, te doświadczenia są bardzo, bardzo nieprzewidywalne, że tak powiem, jeżeli chodzi o te pierwsze dni pandemii. Ja raczej należę do osób, których stres bardzo motywuje do działania, w związku z czym staraliśmy się zebrać, że tak powiem, wszystkie takie bieżące problemy, które pojawiły się, jeżeli chodzi o studentów. Kwestie zakwaterowania w akademikach, problemy dydaktyczne, które się pojawiły. I te pierwsze tygodnie to były tak naprawdę dziesiątki spotkań, godziny spotkań z władzami rektorskimi, ze studentami z innych uczelni w ramach chociażby działalności w parlamencie studentów, po to, żeby te wszystkie problemy starać się na bieżąco rozwiązywać i znajdywać takie rozwiązania, które będą najbardziej korzystne dla studenta. Kwestie utraty pracy, zapomóg, które też staraliśmy się, aby te zapomogi się pojawiły również dla osób, których one nie obejmowały do tej pory, tak jak studenci zagraniczni, którzy również byli tak naprawdę zdani na los, który ich spotkał poza granicami swojego macierzystego kraju, także dla nich ta sytuacja była bardzo trudna. Oczywiście, jakby ja też jestem człowiekiem i też z mojej perspektywy to nie było łatwe, żeby spędzić ileś tam miesięcy tak naprawdę w zamknięciu w jakiś sposób, mocno ograniczając tą działalność, którą sobie zaplanowaliśmy i na pewno to w jakiś sposób też wpłynęło na mnie psychicznie, bo nie był to łatwy czas, natomiast myślę, że to też było bardzo ciekawe doświadczenie i z perspektywy takiej mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że na pewno bardzo wiele się nauczyłam. I też bardzo to zacieśniło, mam wrażenie, relacje z bliskimi, które też myślę, że w tym okresie były bardzo ważne. Mimo tego, że bardzo często spotykaliśmy się w jakiś sposób na odległość albo online, to teraz mogę powiedzieć, że to doświadczenie bardzo też wpłynęło na takie relacje międzyludzkie. W momencie, w którym otrzymaliśmy informację, że praca na uczelniach powinna odbywać się w trybie zdalnym, tak naprawdę na początku jest takie zamieszanie, ponieważ każdy zadaje sobie pytanie, jak zorganizować swoją pracę, swój czas, ażeby ten czas poświęcić efektywnie na pracę i osiągnąć wyniki, które chcemy osiągnąć. Każdy z nas prowadzi projekty, które muszą zostać rozliczone. Mamy materiał biologiczny, który jest tutaj na uczelni, w murach budynku, o które trzeba dbać i nie wszystkie eksperymenty możemy przenieść do domu, tak naprawdę żadne, więc tutaj były bardzo duże problemy z zaplanowaniem swojej pracy, ale w instytucie to zostało tak bardzo dobrze rozwiązane, że bardzo szybko uporaliśmy się z wszystkimi przeciwnościami i mieliśmy możliwość pracy zdalnej oczywiście wtedy, kiedy jest ona możliwa i wymagana, bo to zagrożenie było największe, ale też w przypadkach, w których trzeba zadbać o nasz materiał biologiczny, czy przeprowadzić jakiś eksperyment, który nie może zostać przełożony na inny termin z różnego rodzaju powodów, ale tym charakteryzuje się nasza konkretna praca, to po prostu zostało nam to umożliwione w odpowiednich warunkach reżimu sanitarnego, w których
tak naprawdę pracujemy do dzisiaj. Uczyliśmy się z tygodnia na tydzień, jak organizować pracę studentom, jak organizować pracę pracownikom, zarówno tym dydaktycznym, naukowym, jak i administracyjnym. Myślę, że musimy się oswajać z nowymi rzeczywistościami. Z pewnością, jeżeli chodzi o takie międzyludzkie, interpersonalne kontakty, jest to bardzo smutna sprawa, dlatego że jesteśmy wszyscy istotami społecznymi i chcemy się ze sobą spotykać. Natomiast jeżeli chodzi o nauczanie, to już w tym semestrze, ten pierwszy semestr był oczywiście szokiem, każdy musiał się nauczyć, jak uczyć, w zasadzie przyzwyczaić, jak uczyć. Ten semestr już idzie bardzo sprawnie i bardzo dobrze przebiega ten system nauczania, przynajmniej ja mam takie wrażenie, czy mam taką świadomość w moich pracowniach, które prowadzę, więc nie mamy tutaj problemu z nauczaniem online. Nasz problem, który mamy, to taki, że nie możemy się spotykać, nie możemy się zobaczyć twarzą w twarz i nawiązać takich zwykłych ludzkich kontaktów. Także świat sztuki był zmuszony do znalezienia sobie przeróżnych nowych rozwiązań. Dlatego to, co my na przykład robimy w NAWie, w projekcie, w którym jestem także zastępcą koordynatora, to próbujemy znaleźć inne rozwiązania na przedstawienia naszych prac i przedstawienia prac naszych partnerów, którzy partycypują w projekcie. Dlatego zaczynamy tworzyć na przykład wirtualną galerię 3D, która będzie takim miejscem, gdzie każdy będzie mógł umieścić swoje prace, będzie odpowiednikiem rzeczywistej galerii. Pomyślałem, no damy radę, no przecież jest XXI wiek, są komputery i ja akurat angażowałem się dość w taką naukę multimedialną, to znaczy nagrywałem, no szczerze powiedziawszy, dziesiątki wykładów wcześniej, więc no nie widziałem tego jako jakiegoś problemu. Natomiast z moimi już krakowskimi studentami miałem wtedy seminarium magisterskie i dla mnie to było seminarium magisterskie z kognitywistyki i dla mnie to było, prawdę mówiąc, przerażające, że okej, wykłady możemy mówić, w sumie nawet może wygodniej, potem sobie każdy to odtworzy, no ale seminarium to polega na spotkaniu, prawda? Seminarium czy sympozjum, no to jest coś, co dzieje się w interakcjach fizycznych. Nie wiem, czy podołałem temu zadaniu, to już pytanie do moich studentów. Robiłem wszystko, jak najlepiej potrafiłem i też, prawdę mówiąc, podpytywałem moich studentów zawsze, jak sobie radzą moi koledzy. Okazywało się, że radzą sobie bardzo różnie, jak można się spodziewać, ale sądzę, że nas to doświadczenie, jeśli chodzi o dydaktykę, bardzo wiele nauczyło i sądzę, że to nauczanie zdalne, nawet oby jak najszybciej warunki na to pozwoliły, nawet kiedy wrócimy na sale wykładowe rzeczywiście i studenci wrócą, no to jednak w jakiejś formie zostanie. Jak wygląda typowy dzień osoby, która pracuje online i uczy online? No myślę, że tak jak większości z nas, że po prostu zostajemy w domach, zostajemy w przestrzeniach, w których najłatwiej nam pracować i załatwiamy wszystkie sprawy, łączymy się przez internet. Oczywiście nie jest to tak, że ja na przykład żyję tutaj odizolowana, dlatego że robię też dużo projektów współpracując z miastem i w jakichś małych takich grupach 2-3 osobowych czasami się spotykamy, żeby omówić projekty, omówić problemy, zagadnienia, które poruszamy. Także nie jest dla mnie to taki czas całkowitej izolacji, ale na pewno dużo większej izolacji niż wcześniej. Nawet ta przestrzeń tutaj, w której teraz przebywamy, w zeszłym czy 2 lata temu już teraz praktycznie była przestrzenią otwartą, w której gościłam dużo gości, pokazywałam też wystawy osób, które przyjeżdżały do Polski. Ona, można powiedzieć, tętniła życiem, odbywały się tu warsztaty. W obecnej chwili też czasami odbywają się wystawy, ale jest to już kwestia dużo mniej intensywna niż 2 lata temu. Powiem tak, ja muszę być osobą bardzo zorganizowaną, natomiast jeżeli chodzi o ten początkowy okres pandemii, pierwsze miesiące, to tak jak wspomniałam, to było mnóstwo godzin spotkań. Czasami pewne sprawy musieliśmy załatwiać na CITO z władzami uczelni, co się wiązało z rozmowami nawet o 23:00 z magnificencją rektorem w kwestii zakwaterowania w domach studenckich, więc trudno było sobie tak realnie zaplanować czas.
czas, natomiast są też takie spotkania, które odbywają się cyklicznie, cotygodniowo, o konkretnej godzinie. To był bardzo ciekawy okres, jeżeli chodzi o władzę i współpracę samorządu z władzami, bo był to okres wyborów rektorskich. Także no, staraliśmy się, że tak powiem, zachowywać te normy, które realizowaliśmy również w takich normalnych warunkach, czyli te cykliczne, cotygodniowe spotkania, stałe senackie, które opiniują pewne kwestie prawne dotyczące funkcjonowania uczelni. I ja mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o Uniwersytet Jagielloński, bo akurat jestem studentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, to moje doświadczenie jest bardzo pozytywne i myślę, że też ta perspektywa i ta sytuacja, która się pojawiła, czyli ten czas pandemii, pozwoliły na to, żeby też władze uczelni zauważyły, że studenci są w pewien sposób partnerami do dyskusji, są w stanie w jakiś sposób też wyrażać swoje zdanie, swoje potrzeby i chociażby myślę, że takim świetnym przykładem tego jest to, że u nas na uniwersytecie przewodniczący samorządu estońskiego był też w zespole kryzysowym związanym z pandemią, właśnie dlatego, że wiele spraw dotyczyło tak naprawdę studentów. Wszystkie kwestie dydaktyczne, ekonomiczne były związane w jakiś sposób ze studentami i tutaj ta współpraca była bardzo zacieśniona. W trakcie pandemii niestety zdecydowaną większość czasu spędzam w domu, zamknięta w 4 ścianach i przesiadam się pomiędzy biurkiem a kanapą. Dlatego też staram się przynajmniej te 30-40 minut dziennie trochę poćwiczyć, porozciągać się i w miarę możliwości wychodzić również na jakiś króciutki spacer dookoła bloku chociażby, ale z reguły jest to dzień od 8 do czasami nawet 18 spędzony przed ekranem, co bywa bardzo męczące. Ja miałam osobiście problem na początku, dlatego że mój laptop nie chciał współpracować z Microsoftem Teamsem i miałam jakieś takie moje pierwsze w życiu w ogóle właśnie online'owe konsultacje z informatykiem z UJ-u, który mi się włamywał w mojej opinii w ogóle do tego komputera ze swojego biura, instalował mi coś, ja tego nie rozumiałam, więc też przez tydzień gdzieś byłam opóźniona o te zajęcia. Później jak już ten Teams mi działał, to raczej było ok. Po mojej stronie przynajmniej prowadzący miewali problemy, ale nie jakieś znaczące właściwie. Praca zdalna w porównaniu do pracy z perspektywy czasu mówiąc, do pracy tej klasycznej, którą mieliśmy jeszcze rok temu, według mnie wymaga dużego poziomu zorganizowania. To znaczy wykłady, zajęcia powiedzmy półpraktyczne typu, nie wiem, konwersatoria, czy nawet jakieś zajęcia przy tablicy obliczeniowe z rozwiązywania zadań na przykład, wymagają chyba trochę więcej przygotowania, przynajmniej na początku, tego technicznego. A więc wykłady, jak ktoś miał, powiedzmy, dużo pisał na tablicy, a mało pokazywał w postaci slajdów, no to musiał je po prostu przenieść, można powiedzieć, do tej rzeczywistości, prawda, takiej trochę bardziej rozszerzonej. Typowy dzień w systemie pracy zdalnej właściwie dramatycznie według mnie się różni od takiego klasycznego, który pamiętamy, prawda, z czasów, kiedy pandemii nie było, bo oczywiście nie ma złego wydźwięku, po prostu jest trochę inny. Do wykładów trzeba się tak czy inaczej przygotować, trzeba wykład mieć, wcześniej studentom wysłać, tak samo go omówić. No, minus jest ewentualnie taki, że ta interakcja ze studentem w trakcie wykładu, bo nie mówię o zajęciach praktycznych, ale wykładu jest mniejsza. Można sobie nadganiać pewnymi narzędziami elektronicznymi, tabletem graficznym, więc to pisanie po tablicy nadal pozostaje. Nawet może ma i swoje plusy, bo można szybko zapisać takie zrzuty z tablicy i studentom wysłać jako notatki z wykładu. To jest in plus na pewno. Mój typowy dzień pracy naukowej w pandemii, albo jak się to śmiejemy z kolegami, elektronicznego adiunkta, no, wygląda jednak inaczej niż w standardowych czasach, w czasach bez zarazy. Jedno mogę powiedzieć, że staram się nie pracować w domu, bo ja nie umiem pracować w domu i w momencie, kiedy nastąpił lockdown i w sumie to nie wiadomo nawet było, czy można przychodzić na uczelnię, czy można pracować skąd indziej niż z domu, no to ja miałem problem. Potem się okazało, że mogę przychodzić na przykład tutaj, czy do innych miejsc, powiedzmy, uniwersyteckich, do których mam dostęp. No u mnie zmieniło się dużo o tyle,
że może nie będzie to zbyt ładne dydaktycznie, ale codziennie ja dużą część pracy koncepcyjno-pisarskiej wykonuję w kawiarniach i dla mnie to bardzo duża zmiana jest, że nie mogę zacząć dnia od posiedzenia w jednej z dwóch moich ulubionych krakowskich knajp. Oprócz dydaktyki i pracy koncepcyjno-pisarskiej, nauka to jest robienie badań, no a ja jestem zaangażowany w badania empiryczne. No i jeśli chodzi o badania z udziałem osób, badania z udziałem ludzi, no to wszystko się bardzo pokomplikowało i to nie tylko mnie. Ja akurat byłem, kiedy wybuchła pandemia, na ukończeniu jednego mojego grantu, natomiast wiele moich znajomych osób przez trudności z badaniami musiało przedłużać projekty. No my prowadzimy badania głównie z udziałem osób, badając czasy reakcji, czyli to są takie typowe badania z psychologii poznawczej, czyli osoby badane siedzą w laboratorium przy komputerach i wykonują pewne zadania. No i jest z tym wielki problem. I tutaj jedna wielka zmiana. Otóż wiele badań przeniosło się do sfery online. To znaczy badania online były wykonywane, takie typowe badania czasów reakcji. Nie mówię tutaj o badaniach kwestionariuszowych. Mówię tutaj o eksperymentach, gdzie eksponujemy osobom badanym pewne bodźce, no i one muszą przetwarzać te bodźce, no i wykonywać pewne zadania i muszą robić to bardzo szybko, no bo my badamy głównie procesy, które się dzieją poza świadomością. No i tutaj były programy do tego, były narzędzia, takie badania prowadzono, ale jednak zawsze było takie podejrzenie, że może być więcej czynników dystrakcyjnych, ponieważ my staramy się dbać o to, żeby wszystkie osoby badane wykonywały zadanie w jednakowych warunkach i to takich bardzo precyzyjnych, nawet nie tylko chodzi o jakiś poziom rozproszenia, ale też o wielkość ekranu, o ilość światła w pokoju, także no, te nasze badania wymagają naprawdę dużej precyzji jakby w testowaniu i od tego są uzależnione wnioski. Natomiast no, siłą rzeczy musieliśmy przejść na pracę, powiedzmy, też zdalną z osobami badanymi. No i to jest taki wielki eksperyment, przynajmniej dla nauk społecznych, w których ja funkcjonuję. Wiele osób się zastanawia, co po pandemii. W jaki sposób będzie wyglądać nauka zdalna, w jaki sposób wykorzystanie narzędzi, których chcąc, nie chcąc, a może bardziej chcąc, musieliśmy się nauczyć w tym ostatnim roku. I studenci, mówię to od strony studenckiej, oczywiście od strony mojej, czyli od strony dydaktycznej. Ja osobiście uważam, że pewne aspekty tego na siłę nauczenia się tych rzeczy, wejścia, można powiedzieć, w jedną tą inną rzeczywistość, w inny sposób studiowania, w inny sposób prowadzenia nauki, ten zdalny, prawda, z którym mamy jeszcze dziś do czynienia, myślę, że pewne aspekty zostaną i powinny zostać. Czy nauka zdalna zostanie z nami po pandemii? Myślę, że na pewno w dużym stopniu zostanie z nami po pandemii. Na pewno będziemy też się spotykać, dlatego że nikt nie chce odejść od tradycyjnych spotkań, ale uczelnie wypracowały już system pracy online ze studentami. To także da nam dużo możliwości na podróżowanie, na przykład na nawiązywanie kolejnych kontaktów, dlatego że nauczyliśmy się pracować online, nauczyliśmy się, jak z tym funkcjonować i żyć. I myślę, że to ma plusy i minusy, ale jest też dużym plusem, że potrafimy sobie radzić w tej przestrzeni online i potrafimy w niej uczyć. Cała dydaktyka została przeniesiona tak naprawdę do przestrzeni zdalnej i tutaj postęp, który musiał zostać poczyniony w bardzo szybkim czasie, na pewno jest plusem i to jest coś, co powinniśmy wykorzystać w przyszłości. Nie wszystkie zajęcia muszą odbywać się w murach uczelni. Na przykład wykłady, które faktycznie mogą zostać przeprowadzone zdalnie, wydaje mi się, że jest bardzo ułatwiony dostęp wtedy do nich zarówno studentów, jak i wykładowców, którzy nie mają problemu już w tej chwili żadnego z przeprowadzeniem takiego wykładu, aczkolwiek w naszej dziedzinie i na naszym kierunku zajęć, czyli biotechnologii roślin, tutaj podstawą są zajęcia laboratoryjne, czyli te kontaktowe, no i do nich na pewno wrócimy,
i chcemy wrócić jak najszybciej, bo tutaj studenci najwięcej tracą na tym, że ta nauka odbywa się tylko i wyłącznie w trybie zdalnym. Kontakt z kolei osobisty, mam tu na myśli prowadzący, czyli mistrz i uczeń, musi wrócić. To, proszę Państwa, według mnie to jest to, czego studentom nam brakuje cały czas. Akurat jesteśmy już po ankietyzacji studenckiej i mogę powiedzieć, że ta perspektywa studencka jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o ocenę zajęć zdalnych w tym momencie. Także myślę, że warto rozważyć, żeby pewne elementy takiego kształcenia pozostały z nami na dłużej. Jeśli chodzi o aspekty nauki zdalnej, które warto byłoby zostawić z nami również po pandemii, myślę, że jest to kwestia konferencji zdalnych, które może nie wiążą się bezpośrednio z nauką akademicką, ale są częścią tego świata akademickiego, częścią aktywności studentów i ułatwiają nam uczestnictwo chociażby w konferencjach międzynarodowych, nie wychodząc z domu. Oszczędza to czas, pieniądze, jest ekologiczne, więc poza konferencjami różnego rodzaju wykłady, wydarzenia uniwersyteckie mogłyby dzięki realizowaniu ich online być bardziej dostępne dla wszystkich w całej Polsce czy też międzynarodowo. Z mojej perspektywy, oczywiście patrząc w przyszłość i w mojej podróży i kontakty z różnymi ludźmi, na pewno plusem jest to, że będę mogła przebywać nawet na innym kontynencie i dalej nauczać zdalnie. Mam taką nadzieję, że tak będzie mogło się stać. Wydaje mi się, że na pewno kontakt z prowadzącymi, on się bardzo rozwinął, jest dużo mniej formalny i myślę, że takie relacje właśnie mentor-student, które wytworzyły się w trakcie kształcenia zdalnego, myślę, że bardzo korzystnym jest, żeby one pozostały z nami gdzieś tam na dłużej. Kolejnym takim elementem jest pewna oszczędność czasu. Mimo wszystko wydaje mi się, że na przykład wykłady mogłyby odbywać się także zdalnie cały czas, bo to też pozwala na to, że nie tracimy czasu na dojazdy z perspektywy studenckiej. Dużo większe grupy zajęciowe mogą realizować na przykład pewien materiał, co też oczywiście przekłada się w pewnej perspektywie na pensum pracownicze, natomiast wydaje mi się, że można rozważyć, żeby taka forma części przynajmniej zajęć mogła się odbywać. No i też myślę, że bardzo cennym jest to, że mnóstwo ekspertów, na których wykłady nie mogliśmy liczyć w takich normalnych warunkach, zgodziło się na przykład uczestniczyć w jakichś wydarzeniach, bądź też właśnie gościnnie wystąpić na jakichś wykładach, mimo tego, że byli na drugim krańcu świata. Także ten rozwój technologiczny i wykorzystanie tej technologii, która z nami jest, do tego, żeby tą naukę promować globalnie, też jest niezwykle cenna. Jestem przekonany, że plusem dla studentów jest odtwarzalność materiałów i możliwość przystępowania do wykładów w różnych terminach dogodnych. Chociaż ja akurat robię bardzo dużo, żeby studenci uczestniczyli w wykładach wtedy, kiedy ja je prowadzę na żywo, dlatego że sądzę, że interakcje na żywo są jednak cenniejsze, ale taki backup wydaje mi się tutaj również cenny. Więc to jest pierwsza sprawa, którą ta pandemia nam dała i sądzę, i mam nadzieję nawet, że to zostanie z nami, to znaczy część tego, co dzieje się na uniwersytetach, będzie się dziać też w przestrzeni wirtualnej. Drugim plusem to jest jakieś takie zatrzymanie się i pozwolenie na zastanowienie się, co jest kluczowe. Ja na przykład bardzo dużo jeździłem po świecie naukowo, teraz mi tego brakuje. Natomiast być może to pozwoli naukowcom zastanowić się jakoś, kiedy wrócimy do normalności, to wyważyć jakoś te podróże i być może część konferencji, w których chcemy uczestniczyć, być może okaże się, że jest sens uczestniczyć w nich wirtualnie, chociaż muszę zaznaczyć, że nie jestem wielkim optymistą przejścia na tryb zdalny we wszystkim. Dla mnie zdecydowanie największym minusem nauki zdalnej jest to, jak przeprowadzone są w niej egzaminy. Większość prowadzących wybiera formę testów z prostej przyczyny. Sprawdzają się one same. Nauczyciel akademicki nie musi później siedzieć
z kluczem odpowiedzi i sprawdzać, kto co ma źle. Wynik zostaje mu od razu wyrzucony przez komputer, co jest zdecydowanie wygodne, ale dla nas, studentów, 30 sekund czasu na odpowiedzenie na pytanie, brak możliwości wracania do odpowiedzi, brak możliwości namysłu i forma testowa, gdzie mam wybrać jedną z odpowiedzi ABCD, bądź w przypadku testów wielokrotnego wyboru kilka tych odpowiedzi, tak naprawdę nie sprawdza naszej wiedzy nawet w najmniejszym stopniu. Z tego, co doświadczyłam z rozmów z moimi znajomymi, wiem, że wielu studentów zachęca ona tylko i wyłącznie do ściągania, a nie do nauki i jest zwyczajnie problematyczna, powoduje pomimo sporych wysiłków, sporego czasu włożonego w przygotowanie, często średnie bądź wręcz złe wyniki, właśnie ze względu na brak czasu i nieprzyjazną dla studentów formę. Jakkolwiek istnieją pewne plusy nauki zdalnej i bycia naukowcem w formie zdalnej, to sądzę, że minusy obecnej sytuacji są bardzo poważne. Pierwsza kwestia jest taka, że o ile wykłady jak najbardziej można zrealizować przez internet, to jeśli chodzi o formy bardziej interaktywne, typu seminaria, jakieś konwersatoria, warsztaty, już nawet nie mówię o laboratoriach czy kwestiach, gdzie po prostu trzeba być na miejscu i użyć pewnego sprzętu, zrealizować jest to znacznie trudniej i sądzę, że przeciętni wykładowcy mogą stać się po prostu w jednym momencie bardzo złymi dydaktykami, a wybitni mogą z kolei stać się średnimi. Ja mam takich znajomych z różnych krajów, już mniejsza nazwiska, którzy od całkiem dawna postulują to, żeby naukowcy skończyli z tak zwaną turystyką naukową, to znaczy z jeżdżeniem, właściwie to lataniem głównie, po konferencjach na całym świecie po to, żeby nie generować śladu węglowego. Znam wiele osób, dla których to było naprawdę strasznie ważne. I o ile idea jest dla mnie jak najbardziej szczytna i to, że przejście na jakiś tryb zdalny przez komunikator dla mnie nie było w ogóle żadną nowością, dlatego że ja organizowałem wiele konferencji przed pandemią, które były transmitowane, więc dla mnie to była pewna jakby naturalna konsekwencja, że więcej ludzi zaczęło to robić. Natomiast sądzę, że w momencie, i mam tutaj akurat pewne doświadczenia, bo w kilku przynajmniej konferencjach takich całkowicie zdalnych udział brałem, przejście na tryb zdalny, na konferencjach, których uczestniczy po nawet nie kilkaset, co kilka tysięcy osób, w takich konferencjach, gdzie tak naprawdę nie chodzi tylko o to, żeby słuchać wykładów i oglądać plakaty, tylko żeby się spotykać z ludźmi, chodzić z nimi na piwo, na kolację i spacerować. I przyznam szczerze, że na takich konferencjach zrodziło się najwięcej moich pomysłów badawczych. Bardzo to ucierpiało. Chciałbym, żeby to zostało, że nawet te kongresy, które są na wiele tysięcy osób, na kilka tysięcy osób, które mam nadzieję, że będą jednak w tej formie takiej networkingowej, bo ja sądzę, że w nich chodzi o networking jednak, a nie tylko o uczenie się i dowiadywanie, jakie kto badanie przeprowadził, że jednak osoby, które z jakichś powodów nie mogą jeździć, czy nie mogą jeździć tyle, ile by chciały, że będą mieć formę partycypacji w formie zdalnej. Czyli mówiąc krótko, mam nadzieję, że kamery zagoszczą na stałe na salach też wielkich konferencji. Na uczelni zdalnej, praca uczelni zdalna, bo to nie tylko wykłady, ale to też egzaminy, to też realizacja prac dyplomowych i obrona tych prac dyplomowych w trybie zdalnym. Myślę, że wiele rzeczy zyskała na pewno. Według mnie taką chyba najważniejszą rzeczą z mojej perspektywy jest poznanie na pewno nowych narzędzi, których w takim trybie normalnym, kiedy tej pandemii by nie było, prawda, czyli w trybie stacjonarnym uczenia, pewnie byśmy może nie mieli czasu na to, żeby wgłębić się, prawda, w tą naukę zdalną, w te narzędzia, w poznanie nowych nie tylko programów, ale właśnie narzędzi, które tą naukę zdalną wspomagają, graficznego tabletu. Dla mnie to było
niesamowite, niestety powiem, odkrycie, bo pozwala naprawdę fajnie ogarniać pracę na pewnego rodzaju zajęciach. Natomiast chyba najważniejszą rzeczą jest to, że widzimy teraz tak społecznie, że ten kontakt osobisty jest równie ważny, chyba nawet ważniejszy, prawda, niż brak tego kontaktu, więc raczej nie widzę rzeczywistości osobiście mówiąc w przyszłości, że społeczeństwo, że świat pójdzie w stronę całkowitej nauki zdalnej. Ten czynnik ludzki, ten taki wewnętrzny całkowicie pewnie wykasowało, co byłoby niedobre dla naszego zdrowia psychicznego.